Załóżmy na moment, że budujemy produkt, który realnie rozwiązuje techniczny problem. Szybciej, taniej albo w sposób, którego wcześniej nie było. Macie zespół, może rozmowy z inwestorami, pojawiają się również pierwsi potencjalni klienci. Czym są główne elementy waszego biznesplanu? Analiza rynku, możliwość pozyskania inwestorów, strategie marketingowe, plany organizacji i zarządzania. I tu w tym momencie niestety bardzo często słyszę zdanie: na patenty przyjdzie czas później. A to później bywa jednym z największych ryzyk w rozwoju startupu. Tymczasem dobrze zarządzane IP firmy potrafi stać się realnym źródłem przewagi. Dla firm technologicznych patenty są niezmiernie silnym narzędziem. Stanowią tak naprawdę podstawową ochronę przed kopiowaniem. Są składnikiem majątku, który można sprzedawać, licencjonować lub wykorzystywać w negocjacjach inwestycyjnych, a tak naprawdę też w negocjacjach z konkurencją. Tym samym realnie budują wiarygodność rynkową i marketingową. Zarówno status opatentowanej technologii, jak i procedury patentowej w toku zwiększa zaufanie potencjalnych klientów i inwestorów. Budowanie portfela patentowego to tworzenie bariery wejścia dla konkurencji. Dzięki temu zachowujemy przewagę technologiczną. Musimy jednak pamiętać, że patenty mogą być mieczem obosiecznym. Najbardziej oczywistym, a jednocześnie najczęściej ignorowanym ryzykiem jest utrata wolności działania. To, że coś opracowaliśmy sami, nie oznacza automatycznie, że możemy bezpiecznie to komercjalizować. Jeżeli ktoś inny wcześniej zabezpieczył kluczowy element technologiczny, możemy obudzić się w momencie skalowania z wezwaniem do zaprzestania naruszeń, żądaniem opłat licencyjnych. W skrajnych przypadkach będziemy zmuszeni do zrezygnowania z wdrożenia danego produktu. Drugie ryzyko to nieodwracalna utrata praw. Startupy żyją szybkim tempem. Pitch decki, demo days, publikacje, open source, rozmowy z potencjalnymi partnerami. Tak naprawdę każde takie ujawnienie niesie za sobą ryzyko utraty prawa. Nie dlatego, że ktoś nam to prawo zabierze, ale dlatego, że prawo nie wybacza spóźnień, a patent musi być nowym rozwiązaniem. Nie może być ujawniony publicznie przed dniem zgłoszenia do ochrony patentowej. Dlatego też warto zgłosić rozwiązanie do ochrony patentowej najszybciej, jak to tylko możliwe. W niektórych projektach można już opatentować skutecznie zgłoszenie patentowe na etapie TRL2, ale generalnie jako ogólną zasadę należy przyjąć, że rozwiązanie możemy opatentować wtedy, kiedy jesteśmy w stanie stworzyć opis, na podstawie którego osoba biegła w danej dziedzinie w ramach swojej rutynowej pracy jest w stanie odtworzyć to rozwiązanie wraz z uzyskaniem deklarowanego efektu technicznego. Wielu funderów obawia się kosztów patentów na wczesnym etapie, ale rzadziej kalkuluje koszt ich braku. Wejście na rynek bez ochrony, a następnie próba jej nadgonienia, gdy technologia jest już publiczna i konkurencja jest czujna, bywa często już po prostu niemożliwe. W ostatecznym rozrachunku taki koszt zaniechania bywa znacznie bardziej bolesny dla portfela firmy. To, co często wskazuje się jako problem procedur patentowych, jest ich czas trwania. Na ogół 2,5–4 lata. Jednak uwzględnienie procedury patentowej w decyzjach strategicznych ma swoje długoterminowe korzyści. Patenty zmuszają do myślenia nie tylko o tym, co budujecie dziś, ale dokąd ta technologia może was zaprowadzić za 2, 5 czy 10 lat. Pomagają porządkować roadmapę produktową i identyfikować obszary, które są kluczowe z punktu widzenia rozwoju rynku, nie tylko z poziomu tu i teraz. Najważniejsze przesłanie: patenty to nie jest temat prawny na później, tylko element strategii biznesowej na teraz. Nie chodzi o to, by patentować wszystko i wszędzie. Chodzi o świadome zarządzanie ryzykiem i wartością. Dokładnie tak samo, jak to robimy w obszarze finansów, produktu czy rynku. Startupy wygrywają szybkością, ale te, które wygrywają naprawdę dużo, łączą szybkość z mądrym zabezpieczeniem tego, co je wyróżnia. I właśnie w tym miejscu dobrze zaprojektowana strategia przestaje być kosztem, a zaczyna być inwestycją.